Zostało dokładnie 21 dni do projektu Korona, bo świat to za mało. Serio, za mało. Kiedy większość ludzi marzy o podróżach, górach, ciepłych krajach, opalaniu się, słoneczku, plażach, ja wpadłem na pomysł, żeby wejść do miejsc, w których ciężko się oddycha, nie da się stanąć, nie da się wyprostować i nie da się zawrócić. Pomysł, żeby zrobić koronę najtrudniejszych i legendarnych zacisków jaskiniowych w Polsce. Będzie kilka jurajskich klasyków, ale też coś, czego się nikt nie spodziewa. Cofnijmy się w czasie o równy rok. Tak, bo równy rok trwały przygotowania. A tu taki pomysł, żeby zrobić jedną z najtrudniejszych jaskiń jurajskich. Dużo zacisków, bardzo dużo zacisków. A że mnie do takich akcji długo nie trzeba zachęcać, pomyślałem, że może by zejść troszkę z wagi, zrobić sobie challenge, dociąć się, zrobić mocniejszą formę i iść do tej dziury i się zmierzyć z wyzwaniem. Idę teraz do pracy na kilka treningów, poważymy się później, pomierzymy, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Myślę, że damy radę. No dobra, wchodzimy na wagę, wielki test i waga pokazuje... Łapanie, pofolgowałem. Oczywiście z biegiem czasu pomysł cały czas ewoluował i ewoluował i ewoluował. Wiesz, pomysły przychodzą w dziwnych momentach. Ten przyszedł właśnie w miejscu, w którym zazwyczaj się ma bardzo dużo czasu na przemyślenia. I wtedy pomyślałem, a gdyby tak zrobić wszystkie najtrudniejsze naraz? W jednym momencie? To jest właśnie ten moment, w którym mówisz sobie: ha, ale mam super hobby. Dobra, mózg, uspokój się. Ale nie, mózg dalej podpowiadał: ha, zróbmy to. I żeby była jasność, to nie jest pomysł i projekt, który powinien przyjść do głowy zwykłemu, normalnemu człowiekowi. Zanim wejdę w pierwszy zacisk, muszę być w formie życia. Siła, wytrzymałość, mobilność i oczywiście technika. Nie da się tam wejść bez planu, a ja potrzebowałem takiego planu, żeby być nieumieralnym. Wszystko sobie rozpisałem, przeanalizowałem i poczułem, jakbym stworzył wyrok na siebie, a nie plan treningowy. Ale spoko. Jak się powiedziało, korona zacisków, no to trzeba zrobić tak, żeby to zrobić i przeżyć. A przynajmniej chociaż jeden. Taki tyci. Jestem delikatnie po wczorajszym treningu zmęczony, ale mimo takiej fatalnej pogody, 7 rano, wiem, że to będzie piękny dzień. Będzie super. Dzisiaj też jakieś mocne cardio, mocne interwały i będzie mega. Jaskinie nie wybaczają błędów, ale też nie wybaczają słabych barków, słabych nóg i słabej psychiki. Wszystko to trzeba było zbudować, a dokładnie może wyekspić, tak jak postać w Diablo. Na siłowni spędziłem tyle czasu, że już w sumie mogłem tam zamieszkać. Ciężary, podciągnięcia, stabilizacja, a wszystko po to, żeby moje ciało wiedziało, że musi się zmierzyć z otworami i przejściami wielkości tostera. Każdy dzień mijał szybciej niż poprzedni. Każdy poranek zaczynał się tak samo. Trening, pot, zmęczenie i jeszcze jeden trening. Gdy inni spali, ja ćwiczyłem. Gdy inni odpoczywali, ja byłem w kolejnej jaskini. Gdy inni mówili dobra jutro, ja mówiłem teraz. Czas pędził, a ja pędziłem razem z nim. Bo wiedziałem, że każda sekunda, każdy ruch, każde powtórzenie zabiera mnie o krok dalej. Siła to jedno, ale jaskinia wymaga mobilności i to takiej nadludzkiej mobilności, niczym He-Man albo Batman albo Superman. Totalnie nadludzkiej mobilności. Musiałem nauczyć się zginać bardziej niż moja ulubiona rurka do picia. Na treningach wciskałem się w pozycje, które dawały mi więcej ograniczeń niż polskie prawo budowlane. Ale hej! Przecież to wszystko po to, żeby przeżyć i spełnić marzenia. I oczywiście wszystko na sportowo.
Dzisiaj wybrałem się na taki totalny outdoor do jaskini. Wszystkie mięśnie tam pracują. Też fajny trening będzie. Mamy przepiękną pogodę. Jesień pełną gębą. Zobaczcie na te kolory. No jest mega wspaniale. Nieszczęsna. I tu już będzie zaraz blaszka. A, tu jest ta Z1 i faktycznie jest taka, no, ciekawa. A. Powiem wam, że upierdliwa. A. Jest Z1, ale w tej jaskini jest jeszcze Z3, czyli zacisk taki totalny. Jak to jest Z1, to ja nie chcę wiedzieć, jak w tej dziurze wygląda Z3. Jest 3:37. Nie mogę w nocy spać. Jakoś tak cierpię na bezsenność. Chyba za bardzo wszystko przeżywam. Trochę się denerwuję, trochę się stresuję. Dużo rzeczy naraz się zwaliło na głowę. Spać nie mogę. To stwierdziłem, że jakoś inaczej spożytkuję ten czas i idę na trening. A że na naszą salę treningową mam stąd prawie 3 km, to jeszcze przejdę się z buta. Zresztą o tej godzinie i tak nic nie jeździ i będzie od razu zrobione cardio. Bo co będę robił? I tak leżał. Widzę swój ryj, jak wygląda o tej godzinie. I już wiem, że nawet cholera tu botoks nie pomoże. Czapka full wypaśna jest. Znoszony t-shirt jest. Można zacząć trening. Zapierdzielamy. Rozgrzeweczka. Myślę, że nie ma takich psychopatów, co o 4 rano przychodzą na salkę i cisną. Napiszcie w komentarzu, czy ktoś z was też jest tak nienormalny. Swoją drogą to fajnie być nienormalnym. Ludzie widzą tylko wyniki, ale nie widzą godzin spędzonych na matach, na zimnych skałach. Dni mijały jak sekundy, a ja powtarzałem w kółko jedno. Jeszcze raz, jeszcze lepiej, jeszcze mocniej, bo kiedy czas biegnie, ty możesz zrobić tylko jedno. Biec szybciej i szybciej i szybciej. O! Tak w ogóle to dzisiaj jest dzień pleców. Bo każdy grotołaz powinien mieć zajebiste plecy. Piękna pogoda, od razu morale lepsze. Patrzcie, jak jest pięknie. Wspaniała pogoda. A że ja jestem dzieckiem słońca, to wystarczy kilka promyczków i od razu ryj się cieszy. Lecę teraz do paczkomatu, bo przyszły super full wypaśne, zarąbiste treningowe ciuszki. Aż się nie mogę doczekać. To będzie hiper sztos. I będę od razu próbował i będzie siła! I mamy to. I tak się prezentuje nowy super full wypaśny strój z różową panterą. No i oczywiście full wypaśna nowa czapeczka i proszę Państwa, do całego outfitu obowiązkowo muszą być full wypaśne, zajebiste spodnie też z różową panterą. A całość prezentuje się tak. Czuję się jak na rewi mody. No i w końcu prawdziwe pole walki. Jaskinia, czyli tam, gdzie jest mokro, zimno, ślisko, ciasno i gdzie przytulasz się ze skałą tak mocno, że rozumiesz, co to znaczy prawdziwy kontakt z naturą. Każde wejście to test. Czy dobrze oddychasz, czy nie panikujesz, czy potrafisz odpuścić, czy potrafisz zacisnąć zęby i iść dalej. W tych miejscach człowiek się dowiaduje, kim naprawdę jest. Nic mi się nie chce. Czuję się jak wrak i menel. Mam dosyć wszystkiego i nie chce mi się. A rano byłem na swoim treningu, w sensie siłowym. Potem byłem na treningu w jaskini.
i mam niż psychiczny już. Totalnie mi się nic nie chce. Jestem wyrąbany, zmęczony. Nie, no chce mi się jedną rzecz. Kurwa, spać mi się chce. Spać. Pospać sobie z 20 godzin. Oj, i byłoby wtedy super. Postanowiłem zapytać znajomych, czy przypadkiem nie potrzebuję terapii. Bo z zewnątrz może to wyglądać różnie. Ej, żebyś nie utknął! Żebyś nie utknął, bo ja widziałem taki filmik, że ziomek utknął i go potem nie wyciągnęli. Kamil, Jak ty to się są takie zastanów. miejsca? On jest Kamil, szalony. dobrze zastanów, Zastanów Kamil. się, naprawdę. Kamil zawsze jak się wchodzimy z nim do jaskini, zawsze opowiada tą historię o tym gościu, co utknął. Więc po prostu, Szalony. więc mam nadzieję, że jeszcze z tobą kiedyś nagramy coś w jaskini, więc żeby się udało i żebyś pobił. Podbił koronę pod ziemi. Pod Bo to ziemi. nie ziemi, tylko pod ziemi. Wiecie, o I co tak chodzi? jak mówisz, żeby nie było przesrane. Nie no, na Powodzenia. pewno da radę, ale kurde Kamil, uważaj na siebie. Powodzenia. Powodzenia. Daj zbiczek, au! Ej, weź sobie pomyśl, my przechodziliśmy jaskinię w Krakowie, a on miał przechodzić gdzieś jakieś najciaśniejsze jaskinie. Ja nie wiem, jak on da radę. No to będzie ogólnie posrane, bo tak naprawdę ta jaskinia, w której my byliśmy, tam w ogóle nie było prawie tlenu, tam w ogóle nie było na nic miejsca, a gościu będzie musiał zrobić coś porównywalne do Everesta. Więc my na maksa trzymamy kciuki, bo mam nadzieję, że sobie poradzisz. No oczywiście, że sobie poradzi, będziemy cały czas wspierali od Teens wsparcie. Tak, masz od nas wsparcie i dasz radę. Tak samo jak ty nas Patrz, wsparłeś. jaki cudowny. No, ale w ogóle pan jest przymiły i pan nam dał ogromne wsparcie, żebym dostała się do Teens, więc tutaj jestem, tak szczerze. Ale ja mam jedną wizję. Słuchaj, Kowalski, musisz zrobić w tej najciaśniejszej jaskini kutonga. Mam nadzieję, że Daj. takie zdjęcie dostaniemy. Jak ci się to uda, to jesteś przekot. Tak, dziękujemy ci w ogóle bardzo i życzymy ci powodzenia, że nam pomogłeś wtedy. Ty na pewno sobie poradzisz. Mua. Tak jest, Elo. siemanko. Kamil jest takim po prostu człowiekiem, że on bez wyzwań to po prostu nie funkcjonuje. I on wchodzi tylko tam, gdzie jest przesrane. Piękne podsumowanie, tak? Tego ja bardzo będę na to wyczekiwać, ale ja jestem w stanie w to uwierzyć, że on z jego przygotowaniami, które ja mogłam doświadczyć, bo ty niestety wypadłeś z gry, bo się nie zmieściłeś do jaskini, ale mogłam trochę poznać cię bliżej, to wiesz, że sobie poradzisz, bo jesteś takim po prostu kotem. No nic, ja trzymam kciuki i moim zdaniem sobie poradzisz, bo po prostu twój temperament i to, że w ogóle odważasz się wchodzić do tych wszystkich popieprzonych jaskiń, to jest dla mnie absurd. Absurd, bo ja dostałam po prostu ataku paniki. To nie dla mnie. Całe szczęście ja się nie zmieściłem, ale pewnie dlatego bym był tam posrany. Podsumowując. No, dosłownie. Powodzenia, naprawdę, będę czekała i obserwowała z niecierpliwością. Bo wiecie, trening to jedno, ból to jedno, strach to jedno, ale kiedy sportowcy, przyjaciele, ludzie, którzy zbudowali polski internet mówią, że no właśnie, to nagle projekt, który zaczął się w mojej głowie, zaczyna żyć swoim życiem. Kamil mocny gość, no przerąbane jaskinie, przerąbane challenge, to jest w jego stylu. Jak myślisz, da radę? Ja myślę, że sobie No, poradzi. myślę, że tak, ale szczerze mówiąc, no, spodziewałem się, że jak to ma być jakaś informacja, to najpewniej właśnie tylko podwyższona poprzeczka. No jest coraz grubiej, także Kamil, trzymamy kciuki, no i będziemy oglądać, co nie? No, jak najbardziej, oczywiście. Chudnij i nasmaruj się czymś śliskim. Żeby było łatwiej. Powodzonka. Powodzenia. Stary, no jesteś pojebany, nie? Szanuję za pomysł. Trzymam kciuki i kibicuję tak naprawdę, nie? No jest to dla mnie odklejone. Ja i jaskinia nigdy więcej. Powodzenia jeszcze raz, stary, nie zabij się tam, dobra? Żeby ci się nic nie stało. Kamil, właśnie zobaczyliśmy z Rokiem twój film, twoją zapowiedź i ja nie wiem, czy ty jesteś zdrowym człowiekiem na umyśle. To jest po prostu dla mnie kosmos. Kosmos, ale w drugą stronę, ten podziemny kosmos i po prostu niesamowite. Ale ja wierzę, że dasz radę. Widziałem co robisz, widziałem jak się prześlizgujesz, co potrafisz i słyszałem co potrafisz, więc wydaje mi się, że dasz radę. Czyli trzymaj kciuki z Rokiem, no. Kamil! Powodzenia, skurczybyku! No to jest chore, Kamil, jakby masz moje wsparcie w 100%. Mam nadzieję, że jakby wszystko, znaczy na pewno wszystko się skończy ok. I let's go!
wejdź tam w najciaśniejszą dziurę, żeby ci było przyjemnie, bo ja naprawdę ja nie potrafię sobie wyobrazić. Jakby, co ty robisz ze swoim życiem? A potem przyszedł czas na najważniejszy test. Coś, co miało pokazać, czy w ogóle mam szansę w tym projekcie. Jaskinia w pierdolu. Znana, sławna, przez jednych kochana, przez innych znienawidzona. Standardowy czas przejścia przeciętnej osoby między 45 minut a 2 godziny. Mój czas, a w zasadzie mój rekord, 15 minut z groszami. Cel? Poprawić wynik. Przynajmniej troszkę. Chociaż o ciupinkę. Tak zejść poniżej 12 minut. To byłby ideał. Na początku Kamil będzie próbował przejść solo jaskinię jak najszybciej i będzie to w 12 minut. Celuję w taki czas, to jest pogrzane, nie? A na pewno chcę mieć czas mniejszy niż 15 minut i 3 sekundy, bo taki był mój rekord. No i marzy mi się pobić ten rekord. Ale gold. Proszę Państwa, tak wyglądają przygotowania do jaskiniowego challenge'u. Zobaczymy, jak mi się uda przejść jaskinię w pierdolu. Jakim czasem, czy uda mi się pobić swój rekord 15 minut 3 sekundy. Chciałbym zejść poniżej 12 minut. Mam nadzieję, że to wypali. Synchronizujemy czasy. Tak jest. 3, 2, 1. Lecimy! Poszedł! Poszedł! 3 sekundy minęło, 4 nawet. I zabieg co tam nieznany. Ale gold, nie? To jest taki król, niesamowite to jest. Ja lecę na start, na metę. Bo jak mu szybciej pójdzie, to muszę to złapać. Wszedłem i zaczęło się. Ciasno, zimno, błoto, skała, oddech przyspiesza, mięśnie się palą, każdy centymetr ciała mówi: Kamil, kurwa, wróć do domu natychmiast. Ale idziesz dalej, bo już zacząłeś, bo to jest test, bo chcesz zobaczyć, co potrafisz. I kiedy wyszedłem na końcu, cały brudny, spocony i ledwo żywy, zobaczyłem... Jak było 50 sekund, to mi się czas zresetował. Także trzeba będzie 50 sekund doliczyć. Ale jestem plackiem, nie? Chłop tam zadupta czas, a mi się przypadkiem stoper wyłącza. Ale na szczęście widziałem wszystko, więc git. Chłop chce zrobić rzecz normalnie niemożliwą, nie? Czujecie to? Niemożliwą i której jeszcze nikt nigdy na świecie nie zrobił. Dla mnie to jest chore. W sensie zarąbiste i grzeje mnie to ciężko. Najbardziej mam tak w głowie, że chłop chce zrobić coś, przy czym naprawdę może nie wrócić z tego, nie? Kamil mi też wcześniej powiedział, że normalnie tam trzeba zdjąć czasem kombinezon ten, bo się nie da z kombinezonem przycisnąć. What the fuck, co chłop chce zrobić? To zaraz rusza, niedługo, za 3 tygodnie powiedział. Bez nikogo, nikt mu nie Dla mnie? Ciężki król. Ej, dobra, to jest pojebane. Minęło. Zaraz mija 8 minut. 50 sekund doliczyć, pamiętajcie. 8 minut i już go słuchaj, słuchasz go. What the fuck, on jest coś tu blisko, jest co jest, kurwa? Dawaj, blisko już! Jestem! Dawaj! Człowieku, poniżej dychy zejdziesz! Chyba, że jesteś daleko, a mi się wydaje, że jesteś blisko. To jest posrany człowiek. Chłop to w 10 minut zrobi chyba. Słyszycie to? Kiedy stopować czas? Już? 8:40. Mówiłem, 50 sekund trzeba doliczyć. Ej! Chłop to zrobił w 8:40! Kurwa, 8:40, człowieku, to jest posrane! To ty prawie przez pół czas zrobiłeś swój! Ja pierdolę. Ale graj! Obejście znalazł taką większą dziurę. Człowieku! Mi się stoper cofnął, ale idealnie 50 sekund było. Więc wiem. Żółwik. Ale go! Ja pierdolę. Człowieku, ale chłopieku! Ej! Chłop to zrobił w 8 minut 40 sekund! Nie wiem, czy chcę coś powiedzieć. Jest jebany. Jakoś mnie to nie dziwi. Ej, chłopie, Mam kurwa dość. ale ty chciałeś 12 minut, a to zrobiłeś kurwa 9. Ja. Forma mutant! Treningi przez rok czasu w tym miejscu miały znaczenie. I teraz nie wiem, czy to był progres, czy życiowy błąd, ale byłem z siebie zajebiście dumny.
Po tym teście wiedziałem jedno. Muszę w temat wejść jeszcze głębiej. I to dosłownie. Trening na zaciskach, przeciskanie się, praca nad oddechem, rotacja. Tam uczysz się jednej rzeczy. Nic nie może cię złamać. Ani skała, ani brak miejsca, ani własna głowa. A czasem bywa, że ona się łamie i mówi: nie rób tego. Dzisiaj dzień treningowy. Treningowy dzień w jaskini, czyli przechodzimy standardowo hiper zajebiste zaciski. No i testujemy się, ćwiczymy mobilność przed naszym wyzwaniem. Pierwszy zacisk jest tutaj i próbujemy przejść. Ciśniemy dalej, ciśniemy. Jest już super. Powiem wam, że jeszcze rok temu były takie średnie problemy, a teraz po roku treningów, nabierania kondycji, robienia hiperformy, no to tu jest bajka. To miejsce już wciąga jak makaronik. To testujemy następne. To jest, proszę Państwa, nasz operator dzisiaj. Super full wypaśny Emil. Wydaje mi się, że Emil troszkę jest posrany tutaj. Nie, ja po takich miejscach się nie potrafię poruszać, zwłaszcza z kamerą. No to będzie dobrze. Będzie. A teraz będziemy wchodzić tu. Szerokość gumiaczka. Trening jak to trening. Ma być wyrypa. To jeszcze nie tak dawno temu była taka totalna Z3 dla mnie. I naprawdę bardzo się musiałem nastękać. No ale redukcja robi swoje. Tu jest takie miejsce, że trzeba bardzo klatkę piersiową zamknąć. A w zasadzie złamać się o tak. Jest bajka! Kurwa, prawie. Tak, jest bajka. Perfekto. Mamy to. Jesteśmy tu. No ale stąd trzeba jeszcze wyjść. Kawałek dalej, a dokładnie po mojej dupie strony jest kolejny zacisk, przez który trzeba przejść, żeby móc iść dalej, żeby nie robić wycofu. A wycof jest, no jak sami widzieliście, przesrany. I wycof z tego miejsca jest w zasadzie taki. No i stąd trzeba wyjść. Tu są dwie opcje przechodzenia tego. Zobaczcie, w jakiej pozycji trzeba być. Nogi są w zasadzie podkurczone u góry. No i tu się opuszcza człowiek w dół. O! Miodzio! O! Na styk! I tu nogi wyjechały i jest bajka. I ponownie z takiej pozycji embrionalnej próbujemy przejść tym razem górą. Ta góra jest dużo trudniejsza niż dół, zwłaszcza, że jeżeli w klacie ma się telefon, mam nadzieję, że się nie zgniecie. Perfekto. To jest następny punkt naszych testów. Trochę już się zmachałem. No to ciśniemy dalej. Hop. 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 Tu już kamerzysta ciężko, żeby się zmieścił. Spróbuję przejść tym okienkiem. Okienko jest szerokości, no może 2 dłoni. Przechodzić będę tym okienkiem i taką szczeliną. Całość zrobię sobie kilkanaście razy i myślę, że będzie już fajny treningowy dzień za nami. Przyznam się szczerze, że to miejsce naprawdę sprawiało mi zawsze duży problem. Ledwo co się hełmofon mieści i trzeba go specjalnie tu pod odpowiednim kątem wkładać. Tu wyciągnąć łapy do przodu i cisnąć przed siebie. Jest zajebiście. Coraz lepiej idzie. Redukcja wagi i objętości robi robotę. Mobilność też się dużo bardziej poprawiła. Jest spoko.
Kombiaczek też fajnie dał radę. Jeszcze kilka razy takie przejścia, albo kilkanaście i dzień uważam za dobrze zrobiony. Dobry trening. Zawsze marzyła mi się sesja zdjęciowa i po tylu miesiącach wyrzeczeń, treningów, walki samego z sobą przyszła pora właśnie na sesję zdjęciową. Mam nadzieję, że to będzie prześwietna pamiątka z całego tego przedsięwzięcia. Bo podobno nawet jak robisz najgłupszy projekt na świecie, to musisz w nim wyglądać jak bohater. No więc z naszym fotografem próbowaliśmy zrobić tego bohatera. I nie wiem, czy wyszło, czy nie wyszło. To już musicie ocenić sami. Na pewno jest to część procesu, część progresu, całego tego projektu i budowania tej historii. Po całym tym czasie zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. Dlaczego to robię? Bo życie jest za krótkie, żeby wybierać łatwo. Każdy z nas potrzebuje swojego projektu, swojego celu i swojej drogi. Ja ją znalazłem w jaskiniach. To miejsce, gdzie jestem sobą, gdzie nie ma udawania, gdzie liczy się tylko oddech. I dlatego idę tą drogą. Proszę Państwa, mamy to. Jesteśmy po sesji. Przeżyliśmy, wytrwaliśmy i fotograf jakoś z Ciulem Kowalskim też przeżył. Prawda? Dobrze było, dobrze było. Cały dzień intensywny, fajny, także będzie fajny materiał. Przede mną 7 najtrudniejszych zacisków w Polsce. A przynajmniej subiektywnie. Każda z nich to osobna historia, osobna walka, osobny strach, osobne pokonywanie własnych słabości i lęków. Świat to za mało.